Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na czas zimowy, na najbliższe kilka miesięcy. No tutaj macie kartę Pazia Kielichów, którego bardzo lubię w tej talii, ale ogólnie rzecz biorąc mówi on raczej o pogodzie ducha. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi do Was rycerz mieczy, który walczy w imię wyższych wartości, swoich wartości, więc jest o co walczyć. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei szóstka mieczy i wychodzi na to, że jakieś tak jakby spowolnienia zostają zażegnane, czyli coś rusza do przodu, ale to zaraz. Niech no ja rozłożę całość kart, bo zaraz się zaplączę. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako trójka monet. Całkiem nieźle, bo ta karta sugeruje nowy etap, ale bardziej taki związany z nauką, budową domu, nową pracą, podpisaniu jakiejś umowy. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest z kolei szóstka monet, równowaga w braniu i dawaniu, ale też, słuchajcie, równowaga a propos pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy angażowaniem się w coś a delegowaniem na przykład zadań. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać siódemki buław, proszę bardzo, a z przełożenia, no przepięknie, karta asa buław. I od razu Wam powiem, że jest to naprawdę niezłe czytanie. Myślę, że lwy nie będą próżnować ani się nudzić w tych miesiącach zimowych. Myślę, że będzie dosyć dużo zadań, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Wy umiecie się zorganizować i sobie poplanować różne rzeczy. Zobaczcie, z przełożenia jest as buław i buławy są w ogóle związane z Waszym trygonem, z trygonem ognia, więc bardzo dobrze, bo jesteście w swojej energii. Ale as buław jest w ogóle związany z nowym początkiem, jeśli chodzi o pasję, motywację, o kreatywność, działanie i tutaj też bym powiedział, że dla części z Was może być nawet nie to, że nowa praca, ale nowe obowiązki w pracy lub coś związanego z awansem, z nową umową. O, myślę, że to całkiem nieźle. Tutaj w ogólnej energii jest z kolei Paź Kielichów. Może tego nie widać w tej talii, ale Paź Kielichów ma kielich w dłoniach. Tutaj akurat taki garnek i to jest powód do zadowolenia, do wzniesienia tego kielicha czy garnka właśnie do góry, czy kubka tutaj. Tutaj mam wrażenie, że w zimie wydarzy się coś, co sprawi, że będziecie mogli świętować. I nie chodzi o święta, czy powiedzmy o na przykład świętowanie Sylwestra, Nowego Roku, ale coś głębszego. Ogólnie rzecz biorąc, ja bym powiedział, że w tej zimie czeka Was dużo pogody ducha i radości związanej z realizowaniem swoich planów. Po prostu. I
Oczywiście to nie muszą być plany pod tytułem jutro zbuduję samolot na przykład i polecę nim na drugi koniec świata, no ale plany powiedzmy w tym miesiącu czy przez najbliższe kilka miesięcy będę jeść mniej tłusto i mniej słodko, skupię się bardziej na ruchu. No słuchajcie, to też trzeba świętować, jeśli Wam się udaje. Zobaczcie, przychodzi do Was rycerz mieczy i rycerz mieczy walczy, ale nie z kimś, ale bardziej o kogoś. Nie ze sobą, ale bardziej w imię swoich wartości czy ku swoim celom. I myślę, że lwy jak mają jakiś cel, to po prostu jak już się na niego zawezmą, to do niego dążą. I na szczęście tutaj jest to rycerz mieczy, a nie buław na przykład, bo ten buław jest w gorącej wodzie kąpany i taki emocjonalny bardzo. Rycerz mieczy działa w sposób przemyślany i zaplanowany. I bardzo dobrze, więc tutaj macie dużo uważności. Oprócz tego, że oczywiście rozsadza Was energia i motywacja. I teraz tak, jako że do przeszłości odchodzi szóstka mieczy, to ja bym powiedział, że jest koniec spowolnienia. Na przykład, jeśli te ostatnie tygodnie czy miesiące jesienne były dosyć takie pełne marazmu lub widocznie nic się tam nie rozwijało tak, jak byście sobie tego życzyli, może na przykład nie było energii, no to tutaj ewidentnie tej energii jest więcej, ale tutaj też jest powiedziane, że czasami potrzeba poświęcić więcej czasu na to, aby do czegoś dojść, aby mieć rezultaty i Wy to zrozumiecie. Lepiej jest zrobić coś raz, a porządnie, aniżeli na łapu-capu. I to też a propos remontów, czy na przykład treningów, bo być może tutaj komuś się wymyśli, że wraca na siłownię, na basen albo na fitness. I bardzo dobrze. Momento. Wybaczcie, zadzwoniłem słomką. Wy przedstawiacie się jako trójka monet. Bardzo dobrze, bo trójka monet mówi o nowym etapie, o współpracy, o podpisaniu jakiejś korzystnej umowy, też o budowaniu czegoś od podstaw. Więc zima to świetny czas na to, aby właśnie zrobić remont, rozpocząć naukę czegoś, czy starać się o awans. Może nawet w ogóle kończyć to, co wcześniej było rozpoczęte. Ja myślę, że w tym czasie może Was zaskoczyć pewna propozycja. Oczywiście część z Was. Propozycja a propos... wydaje mi się, że to jest związane z życiem zawodowym lub z jakimś rozwojem. Nawet do emerytów może ktoś Wam zaproponuje, powiedzmy, wstąpienie do klubu emerytów i będziecie wspólnie razem i kreatywnie spędzać czas. Tak też może być. W Radzie jest szóstka monet. Równowaga w braniu i dawaniu. Więc oczywiście chodzi o to, żeby się nie fiksować tylko i wyłącznie na jednym, ale też, żeby mieć takie ujście i czas rzeczywiście na odpoczynek, na to, aby też trochę zadbać o siebie, na to, aby mieć refleksję, zwłaszcza tutaj w dążeniu do celów. Tak jak mówiłem, lwy biorą czego chcą i po to idą, ale też pamiętajcie, że po drodze właśnie musi być odpoczynek i też czas dla samych siebie, żeby po prostu się, powiem kolokwialnie, najzwyczajniej w świecie nie zajechać. Tutaj też jest powiedziane, żeby, to jest bardzo ciekawe, żeby nie szczędzić pieniędzy, motocykl za oknem na potwierdzenie, żeby nie szczędzić pieniędzy na swój rozwój, bądź na inwestowanie właśnie w dom, mieszkanie, coś takiego. Lepiej porządniej, albo inaczej, lepiej drożej, a porządniej. Czy lepiej dłużej, a powiedzmy bardziej wytrzymale. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje, ale czego nie robić, czego unikać, siódemka buław i powiedziałbym tak, nie zamykać się na nowe rozwiązania, nie iść tylko i wyłącznie utartymi ścieżkami, albo tak jak Wam inni podpowiadają. Czyli chcecie zadbać o zdrowie, to
nie stosujcie diety ketogenicznej, bo jest modna, oraz nie idźcie na jogę, bo są modne, tylko raczej spróbujcie poszukać czegoś dla siebie. Okej, no możecie spróbować tego keto i jogi, no ale wiecie, no jeśli Wam nie odpowiada, to się nie zmuszajcie tylko i wyłącznie dlatego, że podobno działa. Znajdźcie coś dla siebie, nie idźcie pod prąd, a raczej z prądem. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.